Cześć, ten piękny dzień witam Was z krakowskiego Zakrzówka. Dzisiaj będziemy myć te przeszklenia, w zasadzie sam ten front, ponieważ jego myjemy częściej, zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Wykorzystamy do tego system REOS, czyli będziemy myć od zewnątrz wodą demineralizowaną, a od środka metodami tradycyjnymi. No i pokażę Wam po kolei, jak wykonuję to zlecenie. Zapraszam do obejrzenia materiału. To co, zaczynamy od rozłożenia węży. Po kolei wszystko. Mamy tutaj dostęp do wody, co sprawdziłem wcześniej przed zleceniem. Mam w razie czego zapasowe złączki, jakby jakiś złączek nie było. Ale złączki na szczęście wszystkie są. Także zacznijmy od tego, że może po prostu rozłożymy tego węża. Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na winshop.pl, winshop.le. Lokal jest generalnie jeszcze nieczynny. Mamy tutaj 7:00, no chyba 20. O 9:00 się otwiera, więc na pewno musimy zrobić środek o 9:00. Ale zacznę od tego, że sobie rozłożę węże, podepnę cały system, żeby mnie tutaj nic nie zaskoczyło, żebym wiedział, że na pewno działa. Bo czasem jest jakiś problem z wodą, z czymkolwiek, z prądem, nie wiem, z jakimś podłączeniem. Więc najpierw sobie rozkładam cały sprzęt do mycia z zewnątrz, sprawdzę, czy działa, wtedy pójdę do środka i na koniec ewentualnie jak już się kawiarnię otworzy, to sobie dokończę z zewnątrz. No i tutaj mamy kran, złączka jest, więc nie muszę wkręcać swojej, ale zdarza się, że na takich kranach nie ma złączki albo jest jakaś dziwna, więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze zestaw złączek ze sobą mieć. Tędy będzie krócej. No tutaj upewniłem się też przed zleceniem, czy mam odpowiednią długość węża, czy nie wszystko starczy, także takie informacje zasiągnąłem tutaj od klienta już wcześniej. Jeśli chodzi o wężę, to ja sobie zawsze rozwijam całego, nie tak, żeby mieć go gdzieś tutaj w jednym miejscu pozwijanego, bo to jest też niewkurzające, tylko sobie rozwijam na jakiejś dłuższej przestrzeni, żeby on po prostu mi się gdzieś nie plątał i mnie nie wkurzał. Mam ze sobą pompę. Pompa nam służy do tego, aby mieć większe ciśnienie po prostu i większy przepływ na szczotce, więcej, żeby się lało wody. Ale jestem dzisiaj sam, odległość od źródła wody nie jest daleka, więc myślę, że na pewno bez pompy damy radę. Spróbuję podłączyć się bez pompy i myślę, że to w zupełności wystarczy, także pompa nam pewnie tu zostaje. Mam ją tylko na wszelki wypadek. Teraz rozwijam węża do kija. Wcześniej to był wąż półcalowy do źródła wody, od źródła wody do Reosa. A teraz mamy ten do kija. On ma 8 mm, jest dużo cieńszy, lżejszy. Dzięki temu, jeżeli on jest w kiju, to po prostu sam kij waży znacznie mniej. Jeżeli macie grubsze węże niż 8 mm, no to możecie tutaj sobie na przykład wymienić na taki 8 mm, on jest wtedy lżejszy. Trochę lepiej się nim pracuje. Mógłbym go mieć oczywiście na zwijaku, pewnie poszłoby mi wtedy szybciej, ale tu mam taki krótki odcinek. Także miałem go po prostu zwiniętego kłębek. Kłębek, tak się mówi? Po prostu był zwinięty. No i ja mam ze sobą w pełni karbonowego, wykonanego z włókna węglowego kija. To jest Streamline OVA 8 40 stóp. On nam sięga, no tak gdzieś na 12-13 metrów. Jest złożony z 8 elementów. No i ja mega lubię ten kij. On jest w przekroju taki owalny. Pewnie to tutaj możecie zobaczyć. Nie jest okrągły, tylko jest taki owalny. No i dzięki temu on nam się tutaj nie skręca w tych sekcjach. No i jest po prostu też na tym samym gatunku karbonu. Jest on po prostu sztywniejszy. Przez to, że jest po prostu w tej, no, że ma taki przekrój. Nie? Także to jest fajne rozwiązanie. Przykładam sobie węża od spodu. No co, podepnijmy go teraz do wody. Dzisiaj na nagrywki specjalnie dla Was wziąłem nówkę sztukę. Skręcam sobie z tyłu zawór. Idę odkręcić wodę i zaraz wrócę.
No, na tym etapie mógłbym jeszcze sprawdzić twardość wody, ale generalnie tutaj no, parę razy już działaliśmy, więc twardość wody znam. Twardość wody po to, że no jeżeli mielibyście bardzo twardą wodę lub jakąś w jakiś sposób bardzo brudną, to możecie rozważyć, czy warto po prostu wasz system zużywać. Możecie też to sprawdzić oczywiście przed zleceniem. Jak jesteście gdzieś tam na wycenie, no to tak naprawdę zależy od was, czy ryzykujecie, czy sprawdzacie za każdym razem, jaka jest tutaj twardość wody, ewentualnie czy jest jakaś brudna, czy nie. Daję zawsze chwilę, żeby się nam przez system jakby woda przelała, żeby całe powietrze z systemu uszło. No i teraz przykręcam tutaj z tyłu zawór, robię ciśnienie na membranie. Dzięki temu woda w systemie zacznie nam się oddzielać na czystą i brudną. Brudna będzie tutaj wypływać z tego zaworku takim małym strumieniem, a czysta pójdzie nam przez ten ostatni filtr, no i wyjdzie na szczotkę. Woda po samej membranie jest już generalnie bardzo czysta, ma tam około no między 5 a 30-40 ppm i ten ostatni filtr ją po prostu filtruje do zera. Czasem też można by myć po prostu samą wodą z membrany. Tutaj jak widzicie, może na zbliżeniu ta woda już jest taka mętna, biała, bo po prostu kamień z tej wody jest już odseparowywany, więc ta woda, która tutaj jest, ona będzie dużo brudniejsza niż ta woda, która jest w kranie. To jest taka esencja tych minerałów. Dobra, no to teraz muszę wybrać jakąś szczotkę. Mam tutaj w opcji albo Solar Rockera, który jest niby do solarów, ale też byśmy nim byli w stanie spokojnie umyć szyby. No i takiego klasycznego Gardinera, no i chyba wezmę po prostu tego Gardinera. Tutaj są szyby takie, że ten solar nam nic tutaj więcej nie pomoże. Zatem 35 cm to jest model Ultimate Flocked. Jakbyście się zastanawiali. Jak widzicie, wcale ciśnienie wody w tej szczotce nie jest jakieś ogromne, ponieważ przy myciu wodą demineralizowaną nie potrzebujemy wcale mieć dużego ciśnienia wody. Między 1 litr a 2, maksymalnie 3 litry na minutę to jest zupełnie wystarczające. Przydaje się na większe ciśnienie wtedy, kiedy okna są jakby bardzo brudne albo kiedy są płaskie, kiedy trzeba spłukać dużo tych zabrudzeń, to wtedy nam się przydaje to większe ciśnienie. Kiedy okna są tak utrzymywane w czystości jak tutaj, to takie ciśnienie jak tutaj widzicie jest w zupełności wystarczające. A jeśli na tym etapie nasuwają wam się jakiekolwiek pytania odnośnie sprzętu, po prostu może chcecie ofertę na taki sprzęt, wiedzieć ile to kosztuje, pogadać z nami, zapytać, to śmiało link do kontaktu jest w opisie. A jak was ciekawi, dlaczego z tej szczotki leci teraz tak mocno woda, to oglądajcie film do końca. Na końcu będę tłumaczył, o co tu chodzi. No i to są w ogóle szyby takie hydrofobowe, czyli jak widzicie, one w ogóle nie łapią nam wody. Nie jest tak, że ta szyba się cała pokrywa wodą, że ta woda się do nich przykleja. Ten typ szyb nazywa się hydrofilowe, a to są szyby hydrofobowe. Nie mają tutaj żadnych uszczelek. Są to bardzo fajne szyby do mycia, aczkolwiek które trudno się je płuka. Więc tutaj czasem trzeba więcej czasu poświęcić na płukanie, żeby spłukać dobrze te zabrudzenia. No ale tak jak wspomniałem, nie będę teraz mył z zewnątrz, tylko umyję w środku, bo się otwiera kawiarnia, więc tu sobie wyłączę wodę, no i idę do środka na mycie, tradycyjne. No dobra, jesteśmy już w środku, mamy do umycia w zasadzie tylko ten półokrągły fragment. To jest miejsce, gdzie tutaj wszystkie dzieci zawsze przychodzą i ciapają rękami codziennie, bo jest tutaj widok na zakrzówek, więc no, trzeba to częściej myć. No i co ciekawe, te okna są półokrągłe, więc nie da się ich umyć tak normalnie techniką S, no bo szyba nie jest idealnie płaska i wtedy zostają po prostu smugi, no bo ściągaczka jest prosta, no i się tam nie wpasowuje w tą szybę, no więc pokażę wam jakąś tam metodę, jedną pewnie z wielu, którą można zastosować. Biorę małego waktaila, dlatego właśnie, że ta szyba jest gięta i że są ramy, więc też ciężko jest kończyć przy samej ramie ściąganie. No więc pokażę wam po prostu metodę z tego waktaila. Można też to zrobić ściągaczką. Może zaraz też pokażę ściągaczką, jak to ogarnąć. Najpierw ramy. Jak są takie duże, to właśnie można je sobie zamoczyć myjką delikatnie. I wytrzeć do sucha ściereczką.
Tutaj zwróćcie sobie uwagę, że jest taki rewelacyjnie zaprojektowany narożnik, do którego no nawet się dłoni nie da wcisnąć. Można tam próbować odkurzać jakąś włoską szczotką. No ale na to nie jesteśmy tutaj umówieni. Więc no jest tam niezły bałagan. Czasem te projekty tutaj fasad szklanych, że dużo myjecie, to pewnie się spotkaliście z różnymi kwiatkami, gdzie ktoś zrobił tak, że nie ma jak się z tego dostać. Co, te ramy są prawie czyste generalnie, więc już mam lekko wilgotną ścierkę. Przejadę po prostu po całości. Tej dolnej nie robię. Będę ją robił jak po umyciu szyby. O, coś tam jest tego brudu też, którzy właśnie tu stają stopami. Co, ramy mamy gotowe. No to jedźmy z szybą. No i taką metodą, jak widzicie, właśnie łatwo jest zostawić małego kąta i dużego docisku na końcu. Robimy całość. I ramę, która jest właśnie pod górę, można sobie ściągnąć ściągaczką. No to gdzie są odciski palców, to właśnie trzeba troszkę więcej naszorować. Tutaj trochę piachu, który właśnie można sobie wynieść jakimś pędzelkiem. On się tutaj bierze stąd, że właśnie wszyscy stają na tej ramie. O, jakaś pajęczyna nawet się trafia. No i co, no i tak każde okno trzeba zrobić. Trochę to jest niewygodne, nie do końca przyjemne. Od razu z wszystkich. Trzeba to wywalić. Jeśli nam to nie będzie lepić po prostu do szmaty i do ściągaczki. Zwróćcie uwagę, że sobie dociskam środek tej ściągaczki drugą ręką, żeby ona się tam wpasowywała w zaokrągle do tej szyby. Pokażę wam jeszcze jedną technikę w sumie na ściąganie. Bo można jeszcze zrobić tak, to sobie wytrzymy ram, z którego będziemy zaczynać, że ściągamy sobie do połowy i w drugą stronę też w ten sposób. No i dzięki temu mamy tylko taką krótką kreskę, która jest do wytarcia jednym ruchem, idealnie suchą ściereczką. No jest to też jakieś rozwiązanie. Takie no nie idealne, bo jest ta kreska do wytarcia i tutaj może zostać ślad z tej ściereczki. No ale no jakiś jest. No i co, tym razem na przykład sobie zostawię parapet brudny, zrobię wszystkie 3 i wytrę je za jednym razem. To powinno być trochę szybsze niż robienie każdego z osobna na koniec okna.
Chyba wolę tą metodę niż ściąganie do środka. No i końcówka z takiego mocnego nacisku też chyba wychodzi najlepiej. O, w końcu tutaj na końcu jakaś jedna mała płaska szybka, którą można umyć normalnie. Aczkolwiek mała, jest też niełatwe. No i to. Mamy to gotowe. Zużyłem na to trochę wody, ściągaczkę, 2 szmatki. Bo jedziemy z zewnątrz. A nie, jeszcze mamy szybkę małą po tej stronie do zrobienia, której zrobiłem na początku. No jeszcze wypadałoby lekko po sobie ogarnąć, chociaż mimo tego, że pani tutaj jeszcze będzie myła, to chociaż w minimalnym stopniu wytrzemy to, co naklapaliśmy. No i jeszcze przywrócenie stolików na swój układ. Dobra, no to czas na stronę zewnętrzną. Wyregulowałem sobie tutaj na 45 stopni kąt przegubu, bo mam tutaj sporo miejsca, przynajmniej na razie. Zobaczymy jak z tamtej strony. I zaczynam od rozłożenia kija. Mam duży zapas, więc nie rozkładam całych sekcji, tylko takie 75%. Dzięki temu ten kij jest troszkę sztywniejszy. No co, jedziemy. Najpierw górny rand, który muszę dokładnie wypłukać. I ten górny rand czyszczę po to, żeby ewentualne zabrudzenia z tego zakamarku, który tutaj jest, żeby nam po prostu wyleciały. Już później będę uważał, żeby na to wodą nie nachlapać. Bo jeżeli nam by coś wyletywało cały czas z tego rantu, no to nam po prostu finalnie kropka zostaje na szybie. Myjemy to wodą demineralizowaną, która nie posiada żadnych składników. No więc na sam koniec na szybie musi zostać tylko ta woda. Jeśli nam wpadnie coś brudnego, to wtedy będzie kropka. I teraz nam sobie ten rand ładnie podsycha. Już wiem, że ustawienie tego przegubu pod kątem 45 stopni było nie do końca trafione, więc będziemy musieli to poprawić, bo jak widzicie tutaj muszę stać graficznie pod samą ścianą. No i każdą szybę przejeżdżam kilka razy, one są naprawdę w dobrym stanie, są naprawdę czyste, więc dużo im nie potrzeba. No i każdą spłukuję sobie na koniec. No i jak widzicie, nie dojeżdżam już sobie do tej górnej listwy, żeby tam z żadnego zakamarku mi nic nie wyciekło. Czyszczę tutaj też dokładnie tą dolną uszczelkę, boczne. Nie ma tutaj ram, więc naprawdę fajnie się to myje. Generalnie to mega się napracowaliśmy dzisiaj, żeby nagrać dla Was ten materiał, a wiemy ze statystyk YouTube'a, że tak naprawdę 80% osób, które oglądają, nie subskrybują naszego kanału. No więc będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie subika. No i tutaj na przykład mógłbym mieć jeszcze na szczotce zamontowaną listwę spłukującą. Wtedy nie musiałbym tak odrywać tej szczotki od szyby. Ma to większe znaczenie przy dużych wysokościach, kiedy ten kij jest długi i oderwanie jego jest po prostu kosztuje sporo energii. Tutaj nie ma dużego znaczenia. No więc jej po prostu nie zakładałem. Ale można by mieć taką listwę dyszę, która spłukuje z nad szczotki i dzięki temu, że ten strumień jest po prostu z nad szczotki, no to ewentualne zabrudzenia, które są na szczotce,
zawsze są pod strumieniem, nie? No i zawsze ten strumień jest na samym końcu i po prostu nam spłukuje całą szybę z zabrudzeń i już nic po strumieniu nie pozostaje. No i teraz zwróćcie uwagę, że jak spłukuję, to mam szczotkę generalnie blisko szyby. Nie mam tak, że mam daleko i wtedy dużo z tej wody odpryskuje, jak ona jest dalej i mniej kontrolowany jest ten strumień. Tylko mam tak, no dosłownie im bliżej, tym lepiej, nie? Takie 2-3 cm do 5 i z takiej odległości robię spłukiwanie. Jak widzicie, na tych szybach są takie kropki, są generalnie naklejki, gdzie one już tutaj zostały zdjęte pewnie przez jakieś dzieciaki, bo są na dole. No i te kropki służą temu, żeby nikt w tą szybę nie wszedł. To jest generalnie takie zabezpieczenie. Tutaj chyba te szyby dość dobrze widać, bo mają taki refleks, się odbijają. No ale jednak projektant się zdecydował dać takie naklejki, no i one jak coś to w myciu jakby nam w ogóle nie przeszkadzają, nie? Po prostu myjemy w ten sam sposób, że tutaj nic się nie zmienia. No i tutaj zwróćcie uwagę, że ja sobie stoję dalej jeszcze od szyby, nie? Tutaj fajnie, że byłby mieć mniejszego, lżejszego kija, trochę mniej bym się namachał. Można też wyjąć oczywiście część sekcji i założyć sobie taką końcówkę zabezpieczającą na przykład na drugą, trzecią sekcję. Wtedy możecie oszczędzić trochę sił. Mi już się, że tak powiem, nie chce. Mam tyle mały fragment do zrobienia, że już mi się tego nie chce robić. No i teraz mogę spłukać co nawet po 2 szyby. Przy myciu waterfedem może się zdarzyć, że po odparowaniu powstaną nam jakieś kropki, no bo gdzieś tam jednak ta brudna woda się dostała na tą szybę. Przyczyn może być masa, może o tym nie teraz. W każdym razie chciałem wam tylko dać wskazówkę, że możecie po prostu po wykonaniu usługi, jak już woda gdzieś tam na górnych oknach trochę odparuje, właśnie pójść sobie i sprawdzić, czy tych kropek nie ma, żeby ewentualnie to od razu, jak jesteście, klientowi poprawić, po prostu przemyć jeszcze raz i wtedy zazwyczaj jest ok. No bo jak nie, to będziecie musieli wracać na poprawki, a to jest niepożądane, zwłaszcza w głównym sezonie mycia okiem. Także idę sprawdzić, zaraz wracam, czy jest git. No i dam wam znać. No i patrzę i raczej wszystko jest elegancko. Kawiarnia już otwarta, także zmykamy. Stwierdziłem, że wam jeszcze pokażę, jak działają te dysze, jak działa ta szczotka na większym ciśnieniu wody. Bo mi się trochę nie chciało tej pompy podpinać na początku, no ale w trakcie nagrania stwierdziłem, że warto wam to pokazać, ponieważ do tych szyb hydrofobowych warto używać właśnie takich dysz, zwłaszcza jeśli te okna są bardziej brudne, po prostu się je lepiej płuka. W przypadku tych okien, które były prawie czyste, nie miało to dużego znaczenia, były tam myte 2 miesiące temu, więc nie miało to dużego znaczenia. W każdym razie, no jeżeli macie większe ciśnienie wody, no to te dysze wam po prostu działają fajnie w ten sposób. No i tutaj to jest właśnie dzięki tej pompie, która wzmacnia ciśnienie. Możecie kupić Reosa właśnie albo z pompą, albo bez pompy. Także jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania odnośnie sprzętu, odnośnie, nie wiem, usług, odnośnie tego, że może po prostu chcecie ofertę i poznać jak to, ile to kosztuje i co możemy wam zaoferować, no to skontaktujcie się. Link do kontaktu albo numer jest w opisie filmu. No i na dzisiaj to tyle. Pokazałem wam kompleksowo, jak obsłużyć to zlecenie. No ono zajmuje tak 1,5 godziny, zewnątrz, wewnątrz, od wyjścia z auta do wejścia z powrotem. No dzisiaj trochę dłużej, chyba 2:15, bo jeszcze nagrywaliśmy i robiliśmy kilka prób, także no, także tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.